Ten dzień był dla nas pełen atrakcji. Poranek i przedpołudnie wykorzystaliśmy na odwiedzenie jaskini Postojnej oraz zamku Predjama. Było nam żal wyjeżdżać z Predjamskiego Gradu. Mimo to wybraliśmy się w dalszą podróż, głównie ze sprawą niesamowitego miejsca zaplanowanego jeszcze na ten dzień. Czas na deser, czyli na miasto wielokrotnie już przez nas mijane na tym wyjeździe, ale jakże ważne dla zwiedzanego kraju, jak i jego mieszkańców. Oczywiście chodzi o Ljubljanę, czyli największe miasto w całej Słowenii, będące zarazem jej stolicą. Godzina 16 po wizycie w jaskini Postojnej oraz w zamku Predjama przyjechaliśmy do stolicy Słowenii, a więc Ljubljany. W planach bardzo wiele atrakcji, również i gastronomicznych, więc jesteśmy mega zaciekawieni, a pogoda nadal dopisuje. Słoneczko 20 stopni, mimo że jest marzec. Wizytę w Lublanie rozpoczynamy od spaceru przez największy park w całym mieście o nazwie Tivoli. Idealnie trafiliśmy z pierwszą atrakcją. Nie dość, że było tam bardzo zielono, to jeszcze znaleźliśmy sobie świetną zabawę polegającą na naśladowaniu danej pozy, jaka została upamiętniona w postaci konkretnej rzeźby. Z parku przechodzimy bezpośrednio na starówkę stolicy Słowenii. Już na samym początku podekscytował nas charakter miasta. Z jednej strony był bardzo historyczny, wielkomiejski jak na Słowenię, a z drugiej strony klimatyczny oraz przepełniony zielenią. Po dotarciu do wielkiego okrągłego placu Preseren kierujemy się na wschód, przeprawiając się przez rzekę Lublanicę zabytkowym trójmostem z XIX wieku. To właśnie z tego miejsca po raz pierwszy zauważyliśmy dominujące nad miastem wzgórze wraz ze świetnie zachowanym na nim zamkiem. Za mostem skręcamy w lewo, gdyż naszym celem był plac Pogarcejewa, na którym tego dnia trwał festiwal jedzenia ulicznego, z którego oczywiście skorzystaliśmy. Po zaspokojeniu głodu przeszliśmy do bardziej aktywnego wypoczynku, a więc do spaceru przez najatrakcyjniejsze punkty w mieście.
Jestem na obszernym placu przy ulicy Wegowa. Za mną widoczny zamek, tam nad budynkami. Pięknie oświetlony promieniami słonecznymi. Czekam chwilowo na Maćka i Dominikę, ponieważ tam robią jakieś zakupki i zaraz mają do mnie dobić. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Dobra, jedziemy, zabieramy rower. Jedziemy. No to już wiemy, gdzie mieszkasz. Będąc na Starówce w Lublanie, nie sposób pominąć wędrówki na wzgórze zamkowe. Idzie się na nie wygodnie, a sama ścieżka jest płaska. Wejście na zamek jest darmowe. Historia fortyfikacji sięga czasów rzymskich. Niestety, z tego okresu pozostało niewiele. Obiekt był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Atutem tego miejsca są przepiękne widoki na całe miasto na tle Alp. Widok z murów obronnych tego zamku w kierunku północnym, a więc tych gór na granicy w tym miejscu Słowenii i Austrii oraz z lewej Triglavskiego Parku Narodowego. Metalowa makieta placu zamkowego. Nawet kolejka jest zaznaczona. Jestem. Jesteśmy w Lochach. Jakieś odgłosy dochodzą z ostatniej celi. Tutaj były postacie, które się wychylały nagle. Co? Okej, czyli tu leci film i pewnie się były postacie, które się wychylały i pewnie to mega straszy. Schodząc z zamku, zahaczamy ponownie o ten sam bar co wcześniej. Tym razem już całą grupą. Wasze zdrowie. To jakby było dużo, nie? Powoli zapada zmrok, a naszym oczom ukazuje się nowe, ale równie piękne oblicze stolicy Słowenii.
Zwiedzając Lublanę, mijaliśmy wiele osób, które niosły kwiaty. Ponadto na ulicach było dość tłoczno, nie mówiąc już o zapchanych barach i restauracjach. Nie mogąc dłużej wytrzymać, wreszcie zapytaliśmy tubylców, z czego to wynika. Odpowiedź otrzymaliśmy szybko. Tego dnia w Słowenii obchodzony był Dzień Mamy. Jeszcze raz przekraczamy most na rzece. W zasadzie to jest tu kilka mostów blisko siebie. Idziemy ulicą w stronę zamku, który góruje nad Lublianą. Miasto mega tętni życiem, naprawdę. Coś niesamowitego. Wszędzie puby, bary potwierane. Teraz zajrzymy jeszcze nad rzekę i te mosty pięknie oświetlone. Żal stąd wyjeżdżać, naprawdę. Zobacz do mi stąd widok. Zobacz, jak wygląda na kamerze. W stolicy Słowenii zapadła już noc, zatem kierujemy się do naszego samochodu, który zaparkowaliśmy nieopodal parku, w którym rozpoczynaliśmy naszą wycieczkę. Musimy już wracać mimo w miarę wczesnej godziny, ponieważ jest 20, do naszego ośrodka, w zasadzie domu w okolicach jeziora Bohinj. Z tego względu, że już to był trzeci dzień, kiedy się nie wysypialiśmy, a jutro z rana część ekipy jedzie na konkurs drużynowy skoków narciarskich. Z kolei druga część zwiedza wodospad nieopodal jeziora właśnie Bohinj, a potem jedzie do Bledu. Następnie spotykamy się razem i kontynuujemy wycieczkę zapewne w Bledzie, więc będzie się działo. Bilet opłacony, ekipa czeka w busie już na mnie. Parking za w sumie cały dzień kosztował niecałe 5 euro.